Czy polscy konsulowie są zupełnie bez kontroli? Cześć i dzień dobry, nazywam się Dominika Baran, jestem prawniczką imigracyjną w spółce Notpark i dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać na temat tego, co się stanie właściwie, jeżeli konsul wyda odmowę przyznania nam wizy. Czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Czy mamy jakieś skuteczne narzędzia, żeby zmienić decyzję konsula? No i w ogóle, jak wygląda rzeczywistość? Zacznijmy od podstaw. Dostałeś odmowy przyznania wizy przez konsula. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia, czyli po prostu dostania tej decyzji, masz prawo wnieść odwołanie, które właściwie jest wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, które wnosisz, uwaga, do tego samego konsula, który przedtem wydał odmowę przyznania wizy. To już daje powód do jakichś wątpliwości, czy nasz wniosek będzie na pewno bezstronnie rozpatrzony, czy mamy szansę zmienić zdanie konsula, no i przede wszystkim pozostaje ta wątpliwość, czy uda się. Jeżeli niestety się nie uda i konsul utrzymuje negatywną decyzję, czyli nie mamy dalej wizy. Wizy jak nie było, tak dalej nie ma. Pytanie brzmi, co możemy dalej z tym zrobić? Czy możemy to zaskarżyć? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Tak, dlatego że według ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi możemy wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale niestety w bardzo wąskim zakresie, bo co do zasady Wojewódzki Sąd Administracyjny i w ogóle polska jurysdykcja sądów nie dotyczy spraw wizowych. Sprawy wizowe są wyłączone z tej jurysdykcji, z wyjątkiem spraw dotyczących odmowy przyznania wizy Schengen, wizy tranzytowej oraz wizy, która miałaby być wydana dla członków rodziny obywateli RP i obywateli Unii Europejskiej. Poza tymi wyjątkami, co do zasady nie mamy takiej możliwości, żeby wnieść skargę do WSA. Oznacza to, że jeżeli jesteś polskim pracodawcą i chcesz sprowadzić wysoko wykwalifikowanego pracownika, który wiesz, że wniesie dużo do firmy, jest to bardzo uzasadnione, dlaczego akurat on powinien być na tym stanowisku i chcesz o niego zawalczyć, to niestety nie ma takiej możliwości, aby wnieść skuteczną skargę do WSA. To prowadzi do takiej debaty w strefie publicznej, czy powinniśmy to zmienić, czy przepisy prawa polskiego powinny umożliwić cudzoziemcom prawo do sądu. Zarówno pełnomocnicy, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich stoją na stanowisku, że powinno być to umożliwione. Cudzoziemcom przysługuje prawo do wizy, w związku z tym te przepisy należy zmienić. Jednak są też głosy, na przykład ministra spraw zagranicznych, który uważa, że nie ma najmniejszej potrzeby, żeby zmieniać te przepisy i że wszystko jest w porządku. Głosy przeciwko głównie wynikają z tego, że orzecznictwo też nie jest jednoznaczne. Minister spraw zagranicznych powołał się na m.in. sprawę Rachmaniana Kustitaki przeciwko Niemcom, która toczyła się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie, czym jest właściwie prawo do wizy. Trybunał wówczas stwierdził, że nie istnieje takie pojęcie jak prawo do wizy. Cudzoziemcy nie mają prawa do wizy, mają oni obowiązek uzyskania wizy. I to jest zupełnie inne podejście do tego typu spraw. Obowiązek uzyskania wizy nie jest równoznaczny z tym, że mają do tego prawo. W związku z czym Trybunał stwierdził, że nie przysługuje cudzoziemcom na podstawie artykułu 47 Karty Praw Podstawowych prawo do wniesienia środka odwoławczego przed sąd, jeżeli dostaliśmy odmowę przyznania wizy. Kolejny argument, na który powołał się minister spraw zagranicznych, było to, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie wprowadza takiej terminologii jak prawo do wizy. W związku z czym można dojść do wniosku, że Polska ma swobodę w konstruowaniu tych przepisów, więc jeżeli polski rząd stwierdzi, że nie ma potrzeby, żeby cudzoziemcy mieli pełne prawo do sądu, to jest według ministra w porządku. Ponadto w tej debacie padło takie spostrzeżenie, że cudzoziemcom nie powinno przysługiwać pełne prawo do sądu, bo to nie jest prawo absolutne. Warto tu się zastanowić, czy minister ma rację. Minister podkreślił, że w sumie prawo do skutecznego środka odwoławczego zostało zachowane, dlatego że polskie przepisy dają możliwość odwołania od decyzji konsula, bo przecież można wnieść odwołanie do konsula, więc wszystko jest w porządku. Jednak z naszego doświadczenia zawodowego wynika to, że bardzo często to generuje problemy i niestety jest też ryzyko, że wejdziemy w tak zwane błędne koło i będzie ciężko z tej sytuacji wyjść. W związku z czym, jeżeli dostałeś odmowę przyznania wizy, a nawet dostałeś dwukrotną odmowę przyznania wizy i teoretycznie już Ci nie przysługuje żaden inny środek zaskarżenia, to zapraszam do kontaktu z nami. Pomyślimy, doradzimy, są różne środki, są różne rozwiązania. Gorąco zapraszam.